Jak sami wiecie, podróżowanie to pewnego rodzaju uzależnienie. Sam padłem jego ofiarą kilka lat temu. Zawsze gdy wracam z jakiegoś wyjazdu, to od razu zasiadam na fotel i przeglądam kolejne miejsca, do których chciałbym się wybrać. Tak samo było i tym razem. Po powrocie z 10-dniowego wyjazdu do hiszpańskiej Andaluzji, bez przerwy monitorowałem ceny biletów lotniczych na poszczególnych kierunkach turystycznych. I tak w zasadzie prawie wszystkie ciekawe połączenia były skierowane właśnie do Włoch, które jakby nie patrzeć, były w kręgu naszych marzeń od kilku dobrych lat. Pozostała nam tylko do ustalenia jeszcze jedna kwestia. Jeśli chcemy faktycznie odwiedzić Włochy, to gdzie mamy tam pojechać? Kraj ten jest bardzo problematyczny do zwiedzania, gdyż mnogość atrakcji, które się w nim znajdują, wymuszają na turyście, by w trakcie jednego wyjazdu zwiedzał w zasadzie tylko jeden jego region. W myśl tej zasady finalnie wybraliśmy Campanię, której stolicą jest słynny Napoli, czyli Neapol. Moim zdaniem była to najlepsza propozycja wyjazdu, gdyż po pierwsze sam lot kosztował nas zaledwie 650 zł w obydwie strony na osobę, co ważne tylko z bagażem podręcznym, to po drugie wybierając ten wariant wreszcie mogliśmy odwiedzić takie miejsca jak słynny wciąż aktywny wulkan Wezuwiusz, a także zniszczone przez niego niegdyś Ercolano czy Pompeje oraz znajdujące się nieopodal niego wybrzeże Amalfi i Sorrento czy wyspę Capri. Zapraszam Was serdecznie na kolejną serię filmów, tym razem z Campanii, z serca Włoch. Przed Wami część pierwsza, a w niej przylot do Neapolu, zdobycie Wezuwiusza oraz wizyta w Ercolano i w Pompejach. Naszą wycieczkę rozpoczynamy od startu samolotem o godzinie 5:00 z lotniska Chopina w Warszawie. Lot do Neapolu zajął nam prawie 2 godziny. Do pokonania w powietrzu mieliśmy niespełna 1400 km. W Neapolu lądujemy na słynnym lotnisku Capodichino kilka minut po godzinie 7:00. Następnie przez jeszcze nie do końca rozbudzone miasto spacerem docieramy na plac Garibaldiego, gdzie wsiadamy do pociągu, którym dostajemy się do miejscowości Ercolano. Po 30-minutowym marszu dostrzegamy ogromną bramę wejściową do parku archeologicznego. To właśnie w Ercolano znajduje się słynne Herculanum, czyli ruiny starożytnego miasta, które podobnie jak Pompeje zostały zniszczone w wyniku erupcji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Dotarliśmy do pierwszej atrakcji w Campanii. Jest to miasto Ercolano, w którym znajduje się park archeologiczny, który ma na celu ochronę tego, co już pozostało zniszczone w wyniku kataklizmu Wezuwiusza. Dodam, że to właśnie ten sam kataklizm zniszczył i Pompeję. No więc nie tylko w Pompejach są takie ruiny zniszczone lawą, popiołem i dymem, ale również i w Ercolano. Niestety na dół nie ma szans wejść, kolejka ma z 200 metrów, a my mamy jeszcze 20 minut do odjazdu naszego busa w kierunku Wezuwiusza. I to właśnie tam pędzimy z Herculanum. Zgodnie z tym, co opisywali wszyscy inni podróżnicy, to najwygodniej jest się dostać na Wezuwiusz, korzystając z jednego z biur podróży usytuowanych tuż przy stacji kolejowej Ercolano Scavi. Łączny koszt zdobycia Wezuwiusza wynosi aż 30 euro za osobę. Na pewno dodatkową atrakcją jest przejazd autokarem przez bardzo widowiskową trasę
oferującą wspaniałe widoki w kierunku Zatoki Neapolitańskiej. Wszyscy uczestnicy tej wycieczki szczególnie podziwiali kierowcę autokaru, który świetnie sobie radził z bardzo krętą drogą, a przede wszystkim z mijaniem aut zjeżdżających w dół. Niejednokrotnie musieliśmy się cofać, nawet o kilkadziesiąt metrów, aby przepuścić właśnie inne auto. Gdy opuszczaliśmy autokar, to pilot naszej wycieczki wielokrotnie przypominał każdemu turyście o tym, że na zdobycie wulkanu ma on maksymalnie 90 minut. Po tym czasie autobus po prostu odjeżdża, a turysta jest zmuszony kupić ponownie bilet, lecz już u innego dowolnego przewoźnika. Szlak na Wezuwiusz jest bardzo łatwy. Długość trasy to niespełna 1,5 kilometra, zatem dosłownie każdy jest w stanie go zdobyć w miarę sprawnie. Zaczynamy trekking na Wezuwiusz. Poza sezonem miało być tak mało ludzi, są tłumy. Do zrobienia jest trochę przewyższenia, chociaż wjechaliśmy busem na najwyżej położony parking, no ale ci co przyjechali samochodami prywatnymi musieli zostawić auto wcześniej, przez co również muszą więcej podejść. Za mną pierwsze widoki, w dole też widoczna zatoka, przy której jest Neapol. Tutaj gdzie widzimy te dwa parki zielone, to obok tego pierwszego parku z lewej jest właśnie ten park archeologiczny Herculanum, w którym byliśmy godzinę temu. A tutaj widać wyspę Capri. Następnie tam kratery wulkanów, tylko pewnie wygasłych, ponieważ nie wyglądały, że były aktywne. Oczywiście widziałem je dzisiaj, jak lądowaliśmy. Tutaj nowoczesne centrum, obok którego jest plac Garibaldi, z którego właśnie dzisiaj jechaliśmy pociągiem do Herculano Scavi. Doszliśmy już do krateru. No widok taki, powiedziałbym, że spoko, ponieważ krater jest zasypany. Widać, że wulkan nie wykazywał aktywności przez ostatnie lata. W sumie już sporo ludzi zeszło, więc i można sobie wygodnie zdjęcia porobić. Okrążamy krater. Jesteśmy już praktycznie z drugiej strony. Za mną można dostrzec gdzieś tam między zabudowaniami Pompeje. No i za chwilę będziemy się już wracali na parking do naszego busa. Co ważne, wracamy tym samym busem, którym przyjechaliśmy. Spóźnienie powodowałoby, że musielibyśmy zapłacić jeszcze raz za bilet, więc pilnujemy czasu. Przy autokarze meldujemy się z dużym zapasem czasu. Po kilkunastu minutach rozpoczynamy zjazd do Ercolano, gdzie ponownie wracamy na stację kolejową Herculano Scavi, by tym razem wsiąść do pociągu, który zabierze nas do Pompejów. Stacja, na której musimy wysiąść, nazywa się Pompeje Scavi, a samo wejście do parku archeologicznego znajduje się tuż przy przystanku kolejowym. Koszt biletu do tej atrakcji to 21 euro za osobę. Pompeje są otwarte dla turystów od 9 rano do godziny 19.
Uważam, że nie ma osoby, która by nigdy nie słyszała o tym miejscu. Prace archeologiczne na terenie Pompejów trwają już od niemalże 500 lat. I co ciekawe, nigdy nie zostały one zakończone. To oznacza, że pod ziemią znajdują się nadal nieodkopane ruiny miasta. Nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, co jeszcze mogą one w sobie skrywać. Godzina 17. Udaje nam się jeszcze dotrzeć do Pompeji z włoskiego. No nie spodziewaliśmy się, że to miasto jest tak dobrze zachowane i przede wszystkim, że jest takie duże. Szybko mija ten nasz czas w Pompejach. Zegar tyka i tak naprawdę jesteśmy już tutaj 2 godziny. Zaplanowaliśmy swój pobyt na 2 godziny 20 minut, ponieważ tak mamy pociąg do miejscowości położonej bardzo blisko Sorrento. No i niestety nie możemy się na ten pociąg spóźnić. Mogę śmiało stwierdzić po tych 2 godzinach spędzonych w tym mieście, że nie wystarczyłoby nawet 2 dni do zwiedzenia całej tej miejscowości. Albo w sumie pozostałości tej miejscowości, tych ruin. Jestem już na stacji w Pompejach Scavi. To za chwilę tutaj podjedzie pociąg, który zabierze nas do Sorrento. Już musieliśmy się na niego wyrobić, więc pędziliśmy. Kupiłem pomarańcze i od Włochów dostałem jeszcze gratis w postaci 2 pomarańczy, 1 cytryny za wsparcie Ukrainy w tych trudnych czasach, więc doceniają nas. To jest fakt. Przed nami trzecia, ale już na szczęście ostatnia tego dnia podróż koleją. Naszym celem jest miejscowość Sant'Anello, położona już na półwyspie Sorrento.
to właśnie tam spędzimy kolejne 2 noce w przytulnym pensjonacie przy drodze Via Cappuccino. W kolejnej części zabiorę Was na wybrzeże Amalfi, przez wielu uważane za najpiękniejsze na świecie. Słynie ono z takich miejscowości jak Amalfi, Atrani, Ravello czy Positano. Do usłyszenia, cześć!